Oberwitał, nie chcę zmienić swe przeznaczenie na rozmowie. Jak etapa, przeskakuje jej doświadczenie. Najdziwniejsze życzenia spełniałam, dwoje zakochanych też obsługiwałam. Troje kapitanów, 7 piratów. Liczyłam mieszane grupy bez dramatów. 120 dzieci, 5 nurków w roku. Spełniałam życzenia w odpowiednim kroku. A dziś marzę o pracy w spokojnym akwarium, gdzie troje szefów rządzi całym kalendarium. Liczebniki zbiorowe płyną w tej opowieści. Z nami każdy z was w głowie je pomieści. O Polski z Anią, tak to Polski z Anią, to Polski z Anią, tak to Polski z Anią, to Polski z Anią, tak to Polski z Anią, to Polski z Anią, tak to Polski z Anią. Cześć! Jesteśmy Jonathan. I Valentin, a tu nasza lektorka. Basia, cześć! Uczymy się języka polskiego w Mainz Apollonicum na Uniwersytecie w Mainz. Po polsku w Mogulcji. W mieście Jana Gutenberga. I pięknego Reniu. Dla nas liczebniki zbiorowe są bardzo skomplikowane. Więc w tym odcinku Ania opowie wam, kiedy używać liczebników zbiorowych. I jak je odmieniać. Cześć, jestem Ania i dzisiaj opowiem Wam o bardzo ciekawej kategorii gramatycznej, jaką są liczebniki zbiorowe. Zbiorowe, zbiór, to znaczy grupa. To znaczy, że nauczę Was dzisiaj, jak liczyć elementy w bardzo specyficznych grupach. I teraz zobaczcie, na tym zdjęciu mamy 1, 2, 3, 4, 5 osób. Konkretnie 2 chłopców i 3 dziewczynki. Jeśli tę grupę nazwiemy wyrazem dzieci, to nie możemy powiedzieć 5. Musimy powiedzieć, że widzimy tu 5 dzieci. No i te dzieci myślą o różnych sytuacjach. Na przykład jedno z nich myśli, zobaczcie, jest tata, jest mama, tu jeszcze jest może siostra, ale chodzi nam o rodziców, a więc myśli o nie 2, nie inna forma, ale 2 rodzicach. Ta dziewczynka myśli o 2 rodzicach. Tutaj chłopak sobie myśli o takich 3 słodkich stworzonkach, ale jeśli nazwiemy je, tak jak w języku polskim nazywamy bardzo małe zwierzęta, czyli szczenięta, to chłopiec myśli o 3 szczeniętach. A załóżmy, temu chłopcu przyśnił się taki obraz. I co widzimy na tym obrazie? Nie 2, nie 2, a 2 drzwi. I te formy właśnie 2, 3, 5, 6, 5, 6, odmienione formy, to są formy liczebników zbiorowych. I teraz pokażę Wam, jakie grupy, elementy w jakich grupach będziemy opisywali przy użyciu tych liczebników. Po pierwsze, zobaczcie, mamy tutaj grupy mieszane pod względem płci. Co to znaczy? Że mówię o jakiejś większej grupie osób, a nawet mniejszej, bo tam mogą być 2 elementy, mężczyzna i kobieta. I jeśli to nie jest 2 mężczyzn, nie są to 2 kobiety, tylko właśnie mieszana pod względem płci grupa, czyli mężczyzna i kobieta, to jest to 2 ludzi. Albo tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, mamy 2 kobiety, 3 mężczyzn, a więc załóżmy, że oni są pracownikami w jakiejś firmie i pracowniczkami, ale jako o grupie powiemy, widzę tu 5 pracowników, 5 lekarzy, 5 dziennikarzy, aktorów, studentów, ale 5, jeśli w tych osobach jest miks płci. Może być 1 kobieta i 4 mężczyzn, 1 mężczyzna i 4 kobiety. Nieważne jaka jest proporcja, ważne, że nie są to albo same kobiety, albo sami mężczyźni, że jest to miks. Kolejna grupa to dzieci. Kiedy mamy wyraz dzieci,
musimy użyć liczebnika zbiorowego, jeżeli chcemy policzyć dzieci w danej grupie. Bardzo często we wcześniejszych odcinkach, kiedy odmienialiśmy liczebniki główne 1, 2, 3, 4 w różnych rodzajach i tak dalej, mówiłam, ale to nie dotyczy dzieci, dlatego że właśnie teraz mówimy o tym, że dzieci, liczba ich w grupie musi być opisana liczebnikiem zbiorowym, a więc tutaj mamy 1, 2, 3, troje dzieci. Nie 3, nie 3, nie 3, troje dzieci. I teraz bardzo ważna informacja. Mówimy o dzieciach ludzkich, ale też o dzieciach zwierząt. I jeżeli patrzymy na takie małe pieski, oczywiście mogę powiedzieć, że mamy tutaj 5 piesków, ale takie formalne określenie, takie bardzo ładne, typowo polskie określenie to szczenie. Polacy bardzo często powiedzą i Polki szczeniak, bo wtedy jest łatwiej to policzyć, 2 szczeniaki, ale jeżeli powiem tę wzorcową, klasyczną formę szczenię albo jakiekolwiek inne określenie dziecka, zwierzęcia, uwaga, bardzo ważne, zakończone na -eł, zaraz tutaj przepytam moich współpracowników, na przykład kot i kotka mają dziecko, które nazywa się? Kocieł. Kocię, pięknie. Oczywiście możemy powiedzieć kotek, ale kocieł i szukamy tych form na -eł. Czy mogę Was przepytywać dalej? Tak? To może poczekam z tym przepytywaniem jeszcze kilka minut, bo na końcu będę miała obrazki różnych zwierząt i zobaczymy, jak Wy nazwiecie. Wy, czyli Michał i Łukasz tutaj będą przepytywani. W każdym razie, co jest dla nas ważne? Takie grupy, gdzie mamy zwierzęta, które nazywamy formą, liczbą mnogą od rzeczownika w liczbie pojedynczej zakończonego na -eł, muszą być także opisywane liczebnikami zbiorowymi. A więc mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 5 szczeniąt. Zobaczcie, jak powiem liczbę mnogą i tutaj formę dopełniacza szczeniąt, to ja nie słyszę tego -eł, ale wiem, że jedno jest szczenie. Bo gdyby to były szczeniaki, bym wybrała, że akurat taką formą chcę nazywać, to mamy 1, 2, 3, 4, 5 szczeniaków. I wtedy 5 szczeniaków. Ale ja mówię tutaj pięknie, wzorcowo, 5 szczeniąt. A więc grupy mieszane, dzieci ludzkie, dzieci zwierząt zakończone w liczbie pojedynczej na -eł. Kolejna forma to tak zwane pluralia tantum, czyli takie rzeczowniki, które mają tylko liczbę mnogą. Na przykład okulary. Więc kiedy jestem w sklepie i wybieram sobie różne okulary i sprzedawczyni albo sprzedawca pokazuje mi do wyboru, to ja powinnam powiedzieć, z tych trojga okularów najbardziej podobają mi się pomarańczowe. Większość osób nie powie z trojga okularów, bo jest to bardzo trudna forma. Jak powie, pokażę Wam na ostatnim slajdzie, ale my teraz uczymy się tego pięknego, wzorcowego polskiego. Kolejna grupa, kiedy będziemy używać tych form, to bardzo ciekawa grupa. Prawie nigdy nie ma sytuacji, żeby to powiedzieć, ale załóżmy, że mam tutaj moich 2 kolegów i każdy z nich ma chcę podkreślić, 2 oczu. I teraz mogę powiedzieć, że w sumie 4 oczu wpatruje się we mnie. Normalnie, Michał założył okulary, to już teraz nie wiem, jak policzyć. Ale oczywiście to jest w takich rzadkich przypadkach, kiedy powiem, nie wiem, na przykład boli mnie 2 uszu. Idę do lekarza, pływałam czy nurkowałam za długo i czuję, że boli mnie jedno ucho, ale drugie też. To nie powiem, że 2 uszy albo coś takiego, tylko 2 uszu, 2 oczu, czyli takie elementy, które występują parami, ale przede wszystkim chodzi o te 2 wyrazy. Oczy i uszy. 2 oczu, 2 uszu. A tutaj ile mamy w sumie oczu? 8. 8 oczu, super. A więc 8 poważnych, skoncentrowanych na jednym punkcie oczu. Super. I ostatnia grupa, w której możemy zauważyć te formy liczebników zbiorowych, to będą takie utarte frazy. Czasami frazeologizmy, czasami powiedzenia. Na przykład mamy bardzo znane w języku polskim, często używane do tanga trzeba 2. Wiecie, co to znaczy? Pomyślmy, kiedy chcemy tańczyć tango, no to potrzebne są 2 osoby. Mogę powiedzieć 2 osoby, ale jak mówię 2,
to zakładam, że wśród tych dwóch osób kto jest? No i wracamy do początku. Jest to grupa mieszana, więc mężczyzna i kobieta. Do tanga trzeba dwojga. Mówimy tak, kiedy dwie strony niby chcą ze sobą współpracować, ale coś tam nie działa i możemy podejrzewać, że być może jedna ze stron nie chce i wtedy mówimy, do tanga trzeba dwojga. Jeśli tylko jedna strona chce, a druga nie, to nic z tego nie wyjdzie. Inne bardzo znane powiedzenie, dzielić włos na czworo. Włos jeden i jeżeli mam go podzielić na 4 części, to znaczy, że jestem bardzo drobiazgowa, że szukam bardzo mocno jakichś detali. Ale nie powiem, że dzielę włos na 4, tylko jest to taka tradycyjna forma, już bardzo taka stabilna w języku polskim i powiem dzielić włos na czworo. Albo kiedy mam dokonać jakiegoś wyboru i ani jedna opcja, ani druga nie jest jakaś świetna, to muszę powiedzieć, z dwojga złego wybieram to. Tak? I wtedy powiem znowu z dwojga, nie z dwóch, nie z dwa, z dwojga złego. Podsumujmy bardzo szybko. Kiedy mam mieszane grupy, w których są mężczyźni i kobiety i muszę podać, ile tam jest osób, używam liczebników zbiorowych. Kiedy opisuję dzieci ludzkie, dzieci zwierząt, ale muszą to być te nazwy zwierząt, które w liczbie pojedynczej w mianowniku kończą się na eł, szczenię, kocię, jakie inne to przepytam zaraz Michała i Łukasza. Kiedy mamy rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej, pluralia tantum, okulary, jakie jeszcze? Na pierwszym obrazku chłopiec myślał, bo miał niebieskie i żółte. Drzwi, bardzo dobrze. Kiedy gram... Na skrzypcach. Tak, to na przykład w sklepie było 3 skrzypiec. Trudne, nie? Tych pluraliów tantum jest sporo w języku polskim. Kolejna sytuacja to pary, ale przede wszystkim chodzi nam o oczy i uszy, a także utarte frazy. I teraz, kiedy już wiemy, jak używać, w jakich sytuacjach używać, jakie grupy opisywać tymi liczebnikami, to przyjrzyjmy się ich formom. Zobaczcie, dla 2 i 3 jest końcówka oje. Dwoje, troje. Teraz mówimy o mianowniku, bo tak, liczebniki zbiorowe się odmieniają przez przypadki. Na razie mówimy o formach podstawowych. I teraz zobaczcie, możemy sobie myśleć, w wielu językach romańskich złoto wiąże się z oro, z czymś związanym z tym leksemem, więc jeżeli już jesteśmy powyżej 3, 2 i 3, dwoje, troje, to końcówki będą oro, a więc 4, 5, 6, 7, 8, to oro, to złoto nam się przyczepia do tych form liczebnika. Dalej od 11 do 19, zobaczcie, jest 11, no to odcinam końcówkę i dodaję oro, 11, 12, 15, 13 i tak dalej. Jeśli chodzi o dziesiątki, to znowu jakby było 20, to a ucinam i dodaję oro. 20. Zobaczcie, i 12, i 20. Czyli zostaje a, bo czasami to a przychodzi w u, jak na przykład 12, ale 12, a tutaj nie. Mamy a 12, 20, 30, 40. Uwaga, od 50 jest 50, 60, 70 i tak dalej, i tak dalej. I teraz uwaga, 0, 1, 100, 1000, milion, miliard, bilion nie mają form liczebnika zbiorowego. A więc na przykład powiem, w sklepie było 154 drzwi. Jeśli ktoś by mnie zapytał, ile i akurat tyle tych drzwi było, tak? Bo 100 się nie odmieni. I teraz zobaczmy na przykłady. 2 nagrodzonych pisarzy czytało fragmenty swoich książek. Jeżeli słyszę taki komunikat, 2 nagrodzonych pisarzy, nie 2 nagrodzone pisarki, nie 2 nagrodzonych pisarzy, tylko 2 nagrodzonych pisarzy, to jaka tam jest płeć w tej grupie? Mężczyzna i kobieta. Kobieta i mężczyzna. 2. Na wycieczkę pojedzie 24 dzieci, dlatego że używam wyrazu dzieci. Jeśli w tej grupie 24 są sami chłopcy, ale ja zdecydowałam się, że opiszę ich wyrazem dzieci, to musi być forma 24 dzieci. Chociaż mogłabym powiedzieć, że na wycieczkę pojedzie 24 chłopców albo 24 dziewczynki. Ale to jest jakaś grupa, może tam jest 1 chłopak, a reszta dziewczynki
jakakolwiek mieszanka i decyduje się, że użyję wyrazu dzieci, to muszę powiedzieć 24 dzieci. W schronisku jest 100, zobaczcie 100, nie odmienia się, nie ma formy liczebnika zbiorowego, a więc 115 kociąt. 115 kociąt. I teraz popatrzymy sobie, jak odmienić te liczebniki. Ja wiem, że to może wyglądać bardzo dziwnie na początku, co to za formy, 5, 10, dwojgu i tak dalej, ale jest taki super patent, jak z tego trudnego tematu zrobić coś bardzo łatwego. Naprawdę, tym razem naprawdę. A więc zobaczcie, pomyślmy sobie o bardzo prostym do odmiany rzeczowniku tango. I zobaczcie, mianownik kto co tango. Zaraz zobaczycie, dlaczego o tym mówię. Dopełniacz, kogo czego nie umiem tańczyć. Nie umiem tańczyć tanga, przyglądam się tangu, kocham tango, interesuję się tangiem i mówimy o tangu. I teraz, to umiecie odmienić już od bardzo dawna, skoro oglądacie odcinek o liczebnikach zbiorowych. I teraz, jeżeli pamiętacie odmianę tango, to bardzo proszę, zróbcie z tego analogię do odmiany liczebników zbiorowych, bo zobaczcie, oczywiście w mianowniku mam formy podstawowe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tak dalej. I teraz, jak sobie pomyślę, nie znam, i tutaj widzę 2 dzieci i chcę powiedzieć, nie znam tych, i teraz 2, co to za forma, jak mam ją odmienić? I sobie myślę, tango, czego nie znam, tanga, 2, końcówkę z wyrazu tanga dołączam do liczebnika. I tak samo będzie 3, 4, 5, 6, 5 tutaj 7, 10. Tak samo jak tango. Czyli zobaczcie, różnica jest dosyć duża, bo tutaj nie było litery G, tutaj też nie było, a tutaj ją mamy. Dlatego ważna jest ta analogia do wyrazu tango. Oczywiście tego G nie wstawiamy w mianowniku, ale w dopełniaczu już jest. W celowniku również. Przyglądam się tangu, przyglądam się i tu widzę 2 tych dzieci, 2, 3, 4, 5, ta sama końcówka dzieciom. Dalej biernik, zaznaczyłam to kolorem, ma takie same końcówki, czyli nic się nie zmienia, jak mianownik. Tak? A więc kocham 2 tych dzieci. Widzę teraz 5 rodziców. 5 rodziców, czyli tam jest mama, tata. Na przykład, nie? Musi być miks płci. I teraz, jak interesuję się tangiem, to rozmawiam z 2, 3, 4, 5 dzieci, rodziców i tak dalej. W miejscowniku, zobaczcie, jest tak samo, dlatego zaznaczyłam tym samym kolorem jak w celowniku, a więc myślę o tangu, myślę o 2, 5 dzieciach. Nie jest tak źle, nie? Jak pamiętamy o tym wyrazie tango i jego odmianie. A do tego zobaczcie, jeszcze 2 razy mamy te same końcówki i tu znowu 2 razy te same końcówki, więc to nie jest takie trudne. Ale może zwróciliście uwagę, kiedy odmieniałam te liczebniki, że używałam różnych form rzeczownika po liczebniku. I to jest troszeczkę trudne, ale zaraz się tym zajmiemy. A więc zobaczcie, tylko w 2 przypadkach, w celowniku i w miejscowniku, forma rzeczownika po liczebniku będzie formą celownika i miejscownika. Już Wam pokazuję. Zaufałam komu? Celownik, 3, tak jak komu tangu, to my już wiemy. I tu mamy też celownik, przyjaciołom. Zaufałam 3 rodzicom, zaufałam 3 dzieciom. Tak, wszystko nam się zgadza. Tu jest celownik i tu jest celownik. Tak samo będzie w miejscowniku. To się nazywa związek zgody, ale to nie jest ważna ta nomenklatura. Rozmawialiśmy o, i chcę powiedzieć numer 7, i sobie myślę, rozmawialiśmy o kim, o czym? O tangu, a więc rozmawialiśmy o 7, celownik. I teraz zobaczcie, rozmawialiśmy o miejscownik studentach. I tu jest miejscownik, i tu jest miejscownik. Wszystko nam się zgadza, czyli mam konstrukcję czasownik rozmawiać o wymaga miejscownika, i po tym liczebniku w miejscowniku też jest miejscownik. I niestety, albo stety, na tych 2 przykładach kończy się ten związek zgody i zaczyna się związek rządu. To znaczy, mamy taką drugą grupę, w której po każdym
odmienionym liczebniku zbiorowym forma rzeczownika albo przymiotnika i rzeczownika będzie w dopełniaczu. Teoretycznie mogłabym to drugie zdanie dodać do tej ramki, bo zgadza nam się, jest dopełniacz i dopełniacz, ale wolałam pokazać Wam, że aż w 4 przypadkach w mianowniku, dopełniaczu, bierniku i narzędniku po odmienionym liczebniku zbiorowym będzie dopełniacz. Zobaczmy. Tu śpi, kto co? 3 słodkich kociąt. Mianownik jest słodkie kocięta, więc gdyby mianownik funkcjonował tak, jak funkcjonuje celownik i miejscownik, to powiedziałabym, tu śpi 3 słodkie kocięta. Nie. Tu musi być dopełniacz, czyli mam w mianowniku liczebnik, ale jak już określam kto, to podaję tę formę w dopełniaczu. Z dopełniaczem, jak wspomniałam, jest tak samo jak tutaj. Dopełniacz, dopełniacz. Nie znam tych dwojga, tak jak nie znam czego tanga, dwojga, trojga, czworga, pięciorga, lekarzy. Mianownik jest lekarzy, ale tu mamy dopełniacz, dopełniacz, lekarzy. Widzieliśmy biernik i tu popatrzmy, 1, 2, 3, 4, 4 dzieci, to też jest dopełniacz, na placu zabaw. I spotkałam się z 3 znajomych, czyli pewnie chłopak, chłopak, dziewczyna, albo dziewczyna, dziewczyna, chłopak. Innych tu opcji nie mamy. Spotkałam się z 3, tak jak tangiem, narzędnik, ale nie jest znajomy mi, tak jak byłoby w narzędniku, tylko dopełniacz znajomych. A więc musimy pamiętać, że jeśli chodzi o celownik i miejscownik, no i dopełniacz, to te formy się zgadzają. Natomiast mianownik, biernik i narzędnik po odmienionym liczebniku ma formę dopełniacza dla rzeczownika czy dla przymiotnika i rzeczownika. I teraz jeszcze jedna uwaga. Zobaczcie, to też nie jest takie do końca logiczne, bo jak sobie myślę, tu śpi i myślę o 3 osobach, no to teoretycznie, zobaczcie, gdybym powiedziała, tutaj śpią 3 osoby, to śpią, czasownik śpią jest w liczbie mnogiej, tak jak mój obiekt, o którym mówię, osoby w liczbie mnogiej, a tutaj mam tu śpi, jakby to było jedno dziecko. Tu śpi 3 słodkich kociąt. Zobaczcie, 2 drzwi, wiem, że mówię o 2 elementach, ale nie wymagają, tak jak logika by wskazywała, tylko wymagało, albo wymaga, albo będzie wymagało naprawy. Czyli czasownik w tych konstrukcjach jest w 3 osobie liczby pojedynczej, w czasie przeszłym rodzaju nijakiego. Ja już o tym mówiłam w odcinku numer 21, więc możecie do niego wrócić, żeby sobie to dokładnie raz jeszcze przeanalizować. A teraz na pewno nasuwa się takie pytanie, i to zaraz będę przepytywała Michała i Łukasza, czy można mówić prościej? Oczywiście Polki i Polacy na co dzień rzadko używają tych wzorcowych form, bo tu jeszcze taka krótka, ale bardzo ważna uwaga. W języku polskim mamy normę użytkową i normę wzorcową. Użytkowa, czyli dla typowego użytkownika, typowej użytkowniczki. Są to takie konstrukcje, które są poprawne, ale nie zawsze to są konstrukcje, mówimy metaforycznie, z najwyższej półki. Po prostu dobre, poprawne gramatycznie, ale mamy jeszcze normę wzorcową. Wzór to model, to jakiś taki schemat, do którego dążymy, najlepszy możliwy, właśnie z najwyższej półki. I w tej normie wzorcowej czasami używamy innych konstrukcji niż w normie użytkowej. Nie zawsze, ale czasami tak. I tutaj jest przykład, kiedy będą to inne formy. Zobaczcie. Normalna osoba, w sensie to nie, że normy wzorcowej używają osoby nienormalne, tylko osoby, które mają bardzo dużą świadomość językową. Ale normalnie ktoś powie, kupiłam dzisiaj 3 pary spodni. To jest proste, kupiłam 3 pary spodni. Jak powiemy, kupiłam 3 spodni, to prawdopodobnie jestem po polonistyce i mówię pięknie, wzorcowo, ale może to brzmieć trochę dziwnie. Często słyszymy formy w takiej rozmowie potocznej, kolokwialnej. Oni mają 3 dzieci. Ale w normie wzorcowej powiemy, oni mają 3 dzieci. Obie formy są poprawne,
Niemniej ta jest taka bardzo staranna, bardzo taka pokazująca wysoką kompetencję, świadomość też językową. I teraz zobaczcie, ktoś może powiedzieć, tutaj widzę 3 słodkie pieski. I super. Też możemy powiedzieć, tu widzę 3 słodkie szczeniaki. 3. Żadna trudność. Ale mogę też użyć tej formy z eł, czyli jest to, pamiętacie, nie szczeniak, tylko szczenie. I widzę tutaj 3 słodkich szczeniąt. Bardzo często te formy właśnie 3, 4, 5 występują w takiej codziennej rozmowie. Na przykład ktoś powie, 4 podróżników wsiadła do samolotu. 4 podróżników. Ale tak naprawdę w sumie chciałabym zapytać i Łukasza, i Michała, czy oni czują, że ta 4 to jest na pewno grupa mieszana. Do końca nie wiemy, ale jak powiem, 4 podróżników wsiadło do samolotu, to wiemy na pewno, że tam są i kobiety, i mężczyźni, albo przynajmniej jeden mężczyzna, albo przynajmniej jedna kobieta. Więc te formy 4, 3, 5 są częste, ale nie do końca precyzują płeć. No i teraz wracam do pytań do Łukasza i do Michała. Mamy tutaj dziecko klaczy i konia. Jak ono się nazywa? Źrebień. Brawo! Łukasz podniósł rękę, super, ale Michał był pierwszy. No dobrze, a jak często mówią Polacy, żeby było prościej? Konik. Konik, tak? Albo od tego źrebie? Źrebak. Źrebak, jasne. Czyli na przykład mogę powiedzieć, widzę 2 źrebaki, ale mogę powiedzieć pięknym polskim, widzę 2 źrebięta. 2. 2 źrebiąt. 2 źrebiąt. 2 źrebiąt. 2 źrebaki, ale 2 źrebiąt. Dalej, to jest dziecko krowy i byka. Cielem. Bardzo dobrze. A jak często mówią Polacy i Polki? Cielak. Cielak, nie? Bo cielak to będą 2 cielaki, ale jeżeli 2 i cieleł, Łukasz teraz. 2 i cielę. Liczebnik 2 i... 2 cieląt. Brawo, świetnie. Dobra, to teraz pytanie do Michała. Mamy świnkę i wieprza, knura, to już takie określenia weterynaryjne. Prosię, pięknie. I jeżeli są 3 te zwierzątka, to mamy... Troje prosią. Brawo. A jak na przykład mam kolegów, którzy zachowują się tak troszeczkę mało kulturalnie, to mogę powiedzieć, że to są 3 Warchlaki. prosiaki. Warchlaki to chyba bardziej dzików. Chyba dzików dzieci, tak? Ale bardzo... 3 prosiaki, ale 3 prosiąt. A tutaj już było wspomniane kot i kotka, czyli mamy piękne, słodkie, małe... Kocięta. W liczbie mnogiej i jedno Kocieł. Więc zobaczcie, wszystkie te dzieci zwierząt, ale też ludzi, zaraz o tym powiemy, kiedy kończą się w mianowniku liczby pojedynczej na eł, źrebieł, cieleł, prosił, kocieł, szczenie, to wtedy muszę w liczbie mnogiej użyć liczebnika zbiorowego. 2 szczeniąt, 2 źrebiąt, 2 cieląt, 2 prosiąt, 2 kociąt. A teraz mam znowu do Was pytanie. To jest oczywiście dziecko ludzkie, a jaką może mieć nazwę tak, żeby się kończyło na eł? Dziecię. Tak, ale to taka bardzo archaiczna, ale zupełnie inny wyraz. Popatrzmy na wiek tego dziecka. Dziecięcie, niemowlę. I też będzie na przykład 5 niemowląt. Ale oczywiście też sobie upraszczamy sprawę i powiemy czasami nie niemowlę, tylko 1 Niemowlak. Brawo, tak jak prosiak albo warchlak. Więc tak to właśnie wygląda. A więc zobaczcie, możemy używać tej pięknej normy wzorcowej, ale możemy też używać trochę prostszych form z normy użytkowej, które też są poprawne. Ale Wy po dzisiejszym odcinku myślę, że będziecie używać tych pięknych form wzorcowych i pokazywać, jak wspaniale opanowaliście język polski. I za chwilę przeniesiemy się w zupełnie inny, podwodny świat, żeby zobaczyć, jak w morzach, oceanach. Ale oczywiście chodzi nam o ludzi. Używamy tych form. A pan do kogo? A ja, jeżeli pani złotuszenka pozwoli, na ochronę chciałem. To
Chyba nie. Jejku, jak mnie pani wystraszyła. Pani rybo! Aurelia na Pani rozmowę Aurelio. kwalifikacyjną. Proszę bardzo, pani Aurelio. No, proszę. Przepraszam, to z nerwów, to tak Ojej. wszystko. Napije się pani wody? Chętnie. No to proszę się częstować. Ojejku, pani Aurelio. Ja czytałem pani CV. Bardzo dobra. Tak? No taka tutaj specjalna, filtrowana, ale czytałem pani CV i widziałem, że już pani spełniała życzenia. Tak. Proszę o tym powiedzieć. 3 lata pracowałam jako złota rybka kontraktowa. Aha, Obsłużyłam tak. 123 dzieci. 15 nastolatków Oho. i 5 starszych nurków, którzy nurkowali i zgubili się we wraku statku. Ach, tak. A czego sobie życzyli? No dzieci, bardzo fajnie. Dzieci No. chciały, żeby morze na jeden dzień zamienić w sok malinowy. O, jak słodziutko. Słodziutko, chociaż delfiny do dziś mi wypominają. Nastolatki Tak, prosiły, żeby w telefonach tak. przez jeden dzień Jeden. nie było zasięgu, nie było Wi-Fi, żeby wreszcie mogły ze sobą porozmawiać. Brak Wi-Fi, zasięgu. A potem No co było potem? ci nurkowie No tak. chcieli banalnie, żeby ktoś ich znalazł, ale 2 z nich miało życzenie nietypowe. Jakie? Prosili, żeby zostawić ich jeszcze trochę pod powierzchnią wody, Aha. bo nigdy nie czuli się tak spokojnie. O, jak to brzmi relaksacyjnie. A jedno dziecko No. nie miało życzenia, tylko zapytało, patrząc mi w oczy. A czy złota rybka też czegoś chce? Jaka Ja- empatia. ja- Jaka empatia. To cudownie brzmi. Wtedy pomyślałam No. sobie, czas coś zmienić. I dlatego dzisiaj tu jestem. Pani Aurelio, czas coś zmienić. Brzmi to fantastycznie, jak bajka. Ale czytałem w pani CV, że też miała pani do czynienia z trudnym klientem, z niebezpiecznym klientem. Z piratami? A pan skąd jest? No, ja jestem z akwarium. No a ja z Karaibów. Aha. Więc razem z 2 kapitanów Tak. pracowaliśmy na statku z 18 piratów. O. Piraci i piratki. Aha. No i jeszcze ja potem prowadziłam taką psychoterapię Tak. z 6 marynarzy, którzy zostali złapani przez tych piratów. Pani, to niewiarygodne, niewiarygodne. Brzmi tak fantastycznie. Ale co z pani pracą właśnie zespołową? Praca zespołowa. No to na przykład ostatnio No. organizowałam festyn w przedszkolu podwodnym Aha. i tam pracowałam dla Dla kogo? 5 rodziców, Dla kobiet i mężczyzn. matki i ojcowie, Aha, tak, aha. 7 rodzeństwa, Dla chłopców i dziewczynek. bracia i siostry, tak, i 17 dzieci. Ojej, to bardzo ładnie brzmi, profesjonalnie. Bardzo im się podobało. Ośmiornice też były zaproszone. Super. Lubię, mają takie babki fajne jak ja. Ale niech mi pani powie, jakie było najdziwniejsze życzenie, jakie pani spełniła. Najdziwniejsze. Tak. Raz, No. 2 zakochanych, on i ona, O. poprosiło mnie o coś niesamowitego, co? że chcieliby zatańczyć w blasku księżyca ze stadem różowych delfinów. A to trudne, Tak. bo różowe delfiny są rzadkością, No tak. a do tego to było latem, Prawda. czas festiwali. Festiwale. Open Air, River. Audio River? O! To my z panią Krabową cały czas. Oink, oink, to przecież... Tak,
Nie do to wytrzymania pan, było. pan Krab sam wie, Wiem, że słyszałem, w tym czułem. czasie No wszystkie właśnie. DJ-ki, wszyscy DJ-e, no wszyscy są zajęci, a ja tu muszę skomponować fantastyczną muzykę do tego tańca. Myślałam, że już się nie uda, Udało się? ale. No, niech pani Ja mówi. mam koleżanki w dziale syren. No i to było coś pięknego. Coś pięknego. I do tej pory ci zakochani piszą do mnie, kartki wysyłają, cały czas są razem. Słodziutko, słodziutko. Naprawdę, naprawdę, ta praca, coś pięknego. Pani Aurelio Rybo, to co pani opowiada, ja już pani mogę powiedzieć, mogę już pani powiedzieć, że prawie jest pani przyjęta. Tylko musi pani jeszcze posłuchać i o naszym regulaminie. Tak. To ja może opowiem. Obowiązki. Ja bym chciała poznać obowiązki. Obowiązki i regulamin. Proszę bardzo. Punkt pierwszy. Spełnianie marzeń. Wiadomo. Wiadomo. Punkt drugi. Cotygodniowa kontrola poziomu szczęścia u 6 pracowników z działu HR. Tam ryby, nie? Pracują u was. Tak, tak. Punkt trzeci. Reprezentowanie firmy na koncertach Syren. Koleżanki, To już pani zna. Pokazach mody Meduz i kongresach ślimaków morskich. To super grupa. Bardzo Tak. lubię ślimaki. Punkt czwarty. Tak. Ścisła współpraca z trojgiem klientów specjalnych. Jednym piratem na emeryturze i 2 piratkami. Tak, ja wiem, wiem o co chodzi. Kojarzy Wiem. pani. I punkt piąty, najważniejszy. Pani Aurelio, absolutnie nie może pani spełniać żadnych życzeń u konkurencji. Zaraz, chwileczkę. Czy Tak. to znaczy, że dostanę ochronę i ubezpieczenie na wypadek złowienia mnie przez konkurencję? Pani Aurelio, przy tak imponującym CV byłoby nieodpowiedzialnym wysyłać panią w niebezpieczne terytoria. U nas będzie pani pływać wyłącznie w wodach o kontrolowanej temperaturze z codzienną dostawą glonów. O, Można za... proszę bardzo, proszę. Ja też sobie spróbuję. Organiczne. No i to nasz pan Michał sypie. Dobrze sypie. Dobrze. Jeszcze troszeczkę. Proszę. Dostanie pani także ochronę w postaci 3 koników morskich. Super, naprawdę super. I co najważniejsze, jeśli ktoś z konkurencji będzie chciał panią złapać lub podebrać naszą złotą rybkę, mamy jednego rekina tutaj w dziale prawnym. Poznaj rekina Zdzisława. Dzień dobry, rybeczko. Aurelia. Całuję rączkę. Siema Zdzisław. Siema, Bardzo mi Krabson. przyjemnie. No, to jest nasza ochrona. Pan Zdzisław żonaty? Chyba wolny. Trzeba spojrzeć na płetwę. Ciao.